Generalnie to fajny mod, podoba mi się. Piękny powiew świeżości, ale zmierzamy jednokierunkową autostradą ku nie przepaści, a upadkowi. Ale nie uprzedzajmy faktów, walka trwa do samego końca. Być może zrobimy sobie germański Endzik na cieśnienie w drodze do naszej stolicy. Tymczasem znajomy końca tury. Ciach! Zapomniałem o dyplomacie, ale to klasyk. Zobaczymy, czy powiślanie staną do wielkiej walki naszych czasów, do wielkiej bitwy naszych czasów. To jest ten rzezimieszek, taki siwy, jak to jakiś Geralt z Powis. To jest ten, który rebelię zrobił. 51 lat. Biografia. Biografie tu są. O proszę. Fabułka, historia, zapiski. No dobra, bitwa naszych czasów, ale... Czekaj, bo ja miałem zobaczyć ich armię. To dalej są takie brytyjskie rzezimieszki. Poza tym, że mają katapultę. A właściwie Onager, mam nadzieję, że to nie jest krasnoludzka katapulta, która ma grape shoty. To takie śmieciowe jednostki, które uderzymy i wróg się złamie. Zanim to uwaga. Aveja, witam serdecznie. Medieval 2 Total War z modyfikacją... Jezus, nigdy nie zapamiętam tej nazwy. Z modyfikacją Insularis Draco, a skoro zaltabowałem, żeby sprawdzić nazwę modyfikacji, to możecie wykorzystać ten moment, żeby zostawić łapę w górę i soczysty komentarz. Będzie zającowi niezwykle miło. Ponadto, klasycznie, drodzy widzowie, żbiczki moje najwierniejsze, klasycznie zachęcam, żeby zajrzeć do opisu pod filmem i zapoznać się z interesującymi was linkaczami. Dzisiaj może polecimy sobie kanał na YouTubie z naszymi zapisami ze streamów, kanał Znajomych Chomiczana, tutaj klikacie, pyk, przenosi was od razu, kanał Znajomych Chomiczana, kanał powtórek The One True Zając, to co robimy na streamach, gameplaye, pogadanki, wszystko tutaj jest wrzucane w playlistach ładnie, paradoksy, fabułkowe gry, Broken Arrowy, no i przede wszystkim Total Wary, skoro nas dzisiaj najbardziej interesują Total Wary. Zapraszam sobie zafollowować i wpuszczać w tle w trybie, nie wiem, podcastów, gdzieś tam, żeby sobie leciało. Na pewno warto zaobserwować i być na bieżąco. No dobra, a my wracamy na pole bitwy i walczymy w jakiejś przeklętej śnieżycy. Chłop wybiega. Czy to będzie taki fort? To jest taki rzymski fort, ale już przerobiony bardziej na miasto, z tego co widzę. Wiekowa posiadłość. No zostawcie całe to tatajstwo, które przynieśliście na szturm. No niepokojąca jest ta kampania, bo powoli kończą mi się możliwości do czarowania, manewrowania. I teraz zatytułujemy nieodwracalnie i definitywnie odcinek z napisem upadek, ale póki co nie poddajemy się. To jeszcze nie jedna bitwa jutów na Wyspach Brytyjskich. Z tego co patrzyłem, to ten generał wroga... Ty, jak to płynnie działa. Nawet w dwukrotnej prędkości, jak ładnie płynnie wychodzą z miasta. Generał wroga to są konni łucznicy, o dziwo. O dziwo. Chłop ten gigantyczny taran wyciąga. Ma balistę i katapultę. Oczywiście damy mu się odsunąć, wyjść z miasta. O, nasi łucznicy już... Nie, nasi procarze strzelają i łucznicy z tymi niby długimi łukami. Myślałem, że długie łuki to jest wynalazek Walijczyków? Celtów? Coś takiego. Ty będziesz szarżował tą kawalerią. To jest lekka kawaleria i to prawdopodobnie szarżować będzie. Także wysyłamy naszą piechotę od razu do przodu. Tej śnieżycy ledwo widać. Na szczęście zajączek czujnie zauważył. Także na prędkości, panowie, na prędkości, hop, 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 hop. Nie wiem, czy tych łuczników nawet lekutko nie cofniemy. Powinniśmy idealnie zdążyć przed szarżą kawalerii. Idealnie, może tam troszeczkę łucznicy, ale dzięki temu ich tutaj zamknęliśmy, pyk, pyk, pyk. I wróg zostanie zmasakrowany. O to chodziło. Oszczepnicy, niszczylać. Dobrze, i tutaj wróg się między naszymi taranami musi przekradać. Tutaj widzę, że jest duży pojedynek. Mamy naszą najcięższą, elitarną piechotę. Kurde, ci w sumie nasi łucznicy z długimi łukami ponieśli jakieś straty. Ty, wy tutaj coś macie? Weighted arrows. Obciążone strzały? Coś takiego? Tak samo zauważyłem, że
Ci na przykład mają umiejkę Barritus. Nie mam pojęcia, co to robi. Nie mam bladego pojęcia, trzeba będzie zobaczyć. Może dowiemy się szybciej niż co robi umiejka Balina. Trzeba będzie na mapie kampanii. Chociaż czekaj, mogę teraz chyba sprawdzić. To jesteście wy. Wy macie... Czy to jest opisana... Aha, to jest po prostu Warcry. Myślałem, że to jakiegoś, nie wiem, berserkera wam odpala, a ten wasza umiejka? Special Shot Weighted Flaming. Aha, te obciążone strzały to są po prostu płonące strzały, no to nie. Ale dobrze wiedzieć, że mamy taką możliwość. Weź tutaj na flankę zaszarżuj na tych mobików z krótkimi mieczorami ze zdradzieckiego Powys, a trzon naszych oszczepników rzuca tutaj na szarżującego nieprzyjaciela. W ogóle drobna luka powstała, przez to, że nasi na flankach się skupili. I to jest idealna luka, gdzie nasi wszyscy strzelcy mogą walczyć. Idealnie. Dobra, szarża kawalerii. Pyk! Tylko wróg tam też ma generała, który sobie siedzi na koniu i strzela. I trzeba uważać. Czy oni tą katapultę balistę wyciągnęli? No powoli to chyba zacznie w nas strzelać. Więc trzeba zacząć się przebijać do nieprzyjaciela. Weźcie tu też zaatakujcie. Tutaj nasi włóczniko-oszczepnicy. Pełno jednostek hybrydowych. I wy również możecie zaatakować. Dobra, cofnij tą jazdę. Pyk. Cofnij tą jazdę i zaszarżuj. Co to jedzie? Jacyś chłopi z dzidami biegną. Ale znowu będzie krwawa bitwa. I znowu nas nie będzie jak uzupełnić. Tam kolejna armia oponenta się zbliża. I to jest największy problem. Dobra, zaszarżuj tą naszą kawalerią i potem zostaniesz, będziesz walczył w miejscu. Strzelajcie teraz w to, co nadbiega. Rzucajcie oszczepami. Naciągać cięciwy. Ale to jest naprawdę smutne. To jest naprawdę smutne. No, napinaj tej łuk. Dobrze, idealnie. To jest naprawdę smutne, że oni nas zdradzili, a ja poważnie, z ręką na sercu chciałem być wiernym, lojalnym sojusznikiem. O dziwo. A zostaliśmy zdradzeni i to nawet nie o świcie. Dobra, walczcie z nimi. Tu chyba żaden w ogóle nie zginął, no ale powoli ta nasza elitarna piechota zaczyna cierpieć. W walce z nieprzyjacielem. Co my tutaj mamy? Więcej łuczników. Pokaż, ta balista strzela? Tak, ta balista strzela. Pewnie wyciągnęli tam gdzieś, wykopali z jakiegoś magazynu rzymskie ustrojstwo. Po kilku latach ogarnęli, jak tego używać. I teraz kąsają, nękają naszych. Cofnij generała. Tu jest za dużo chyba naszej ciężkiej piechoty. Dobra, spokojnie, spokojnie. Wszystko idzie zgodnie z planem. Zaatakujcie tutaj. Cofnij jazdę, jeszcze raz zaszarżujesz. Tymi oszczepnikami dalej rzucać. Ktoś zużył wszystkie oszczepy? Nie, jeszcze macie, to rzucajcie. Potem jak zużyjecie, to pójdziecie walczyć wręcz. Dobrze. Co to jest? Są jacyś włócznicy. Ale tu możesz zaszarżować na tych 10. Oho, i generał szarżuje. Dobra, pojawił się generał nieprzyjaciela. Można by spróbować sfokusować na niego ostrzał. To jest kawaleria strzelecka docelowo. Z tego co pamiętam, to miał niewiele punktów wytrzymałości na tych jednostkach. Szczepami nie dorzucicie niestety za daleko. A gdzieś tu jeszcze mieliśmy łuczników. O, wy dorzucicie pysznie. I wy możecie w niego strzelać. I objedziemy i z drugiej strony jazdą wjedziemy. Nice. Dobrze, tegom chciał. Być może upadniemy, ale tanio skóry nie sprzedamy. Skórki zająca drogie są. No panowie, rzucać te oszczepy. Dobrze. 9 zostało naszych i 20 tych. Kurde, no zaraz my od początku rozgrywki ani jednej jednostki nie zrekrutowaliśmy. Rozumiecie, w czym jest problem? Może my źle poprowadziliśmy tą frakcję. Może my powinniśmy instant raszować jakieś osady, popłynąć, żeby szekle gromadzić. No ale skoro w 3. czy 4. turze dostajemy oskryptowany spam na plecach, no to ciężko wokół czegoś takiego prowadzić rozgrywkę, żebym jeszcze wiedział i się mógł przygotować. Dobra, wam się skończyły oszczepy, a to znaczy, że możecie iść walczyć z łapy. Taki bonus. Oni tu będą walczyć prawdopodobnie do końca. Mają jakiegoś historycznego generała. Tutaj 2 naszych generałów walczy. Tymi kamieniami to już możesz sobie odpuścić. Rzucaj gdzieś tam. I wy jak tą flankę skończyliście, to puszować. Dobrze. Też spanikowali? Też spanikowali. To wy tutaj pomóżcie, domknijcie to okrążenie. Ci zostali również tam już na daleko nękać nieprzyjaciela.
A tutaj tylko chyba wodzu walczy. Dobrze. Tegom chciał. Ty no nie mów, że jeszcze ucieknie. Dwóch ich przeżyło. Ubić go! Weź spróbuj, nie wiem, rzucić oszczepem, wbiec w niego. A, bo on wbiegł tutaj, zaszarżował na tych naszych. No to już teraz nie ucieknie, bo tutaj cała nasza hołota biegnie. Nice. Połowę naszych sił straciliśmy. No, połowa, ale część wróci. I to te mobiki na szybko ściągane. Poległy. On tu dalej walczy. Nie, ten jeden biały sztandar na mnie cały czas myli. Oni nie wszystko wyciągnęli z miasta. Tutaj nasz generał próbuje pokonać wrogiego wodza. Niesamowicie ciężki przeciwnik. Tyle co on wytrzymał. W końcu, ale jednego z naszych jeszcze zabrał ze sobą. Mam nadzieję, że to nie był nasz generał, bo byłoby smutno. Musimy teraz taranem dostać się do środka miasta. No niestety uciekinierzy zarygrowali bramę i schowali się na placu. Ty, a bo to jest katapulta, ja zapomniałem o niej. O nagar rzymski ładują. Rozbiec się, panowie, leci. Gdzie on celuje? Aha, nie wiem co ty tam celowałeś, ale na pewno to nie jest dobra. Trzeba podbiec bliżej, rozbiec się. Dobrze jakbyście otworzyli ta brama. 90%. Wbiegamy tam na pełnej i masakrujemy to co zostało. Głupio jakbyśmy teraz dostali jeszcze jakimś randomowym pociskiem, który by zrobił niewyobrażalnie dużą krzywdę naszym jednostkom. Wygrać wygraliśmy, ale zostało niewielu. 280. To jest bardzo mało. To nawet długi marsz mało nie zakończył się taką katastrofą. Może teraz w końcu na plus zaczniemy wychodzić finansowo. No możemy ewentualnie, no ale to jest nasza osada, nasz zamek, nasza kulturka. Łupienie tego nie ma najmniejszego sensu. Rozpocznij pokojową okupację. W ogóle ona zarabia 1700 ładnie. No i tu idzie kolejna armia. Wrogi obóz złupiony, świetnie, ale mamy minus 10 000. 457 naszej ery. No to są dalej wieści z Rzymu Wschodniego i Zachodniego o zmianach na tronie cesarskim. Na razie nas to zbytnio nie interesuje. No właśnie, jeszcze zamieszki, jeszcze poniszczyli wszystko prawie. Kurde, no powoli kończą mi się pomysły. No za 3 tury tutaj będzie jakiś niezły zastrzyk gotówki. Dalej jesteśmy na minus. Minus 692. Musimy zaraz stąd zabrać praktycznie to, co zostało. Zostaw tych 9 może. A było splądrować? Tych 12. Tych 31. Kurde, było splądrować. Bo zniszczyli kapliczkę, nie? Nie zniszczyli naszej kapliczki. No musiałbym generała zostawić. No nie, jak zostawię wszystkich generałów. 55, on w ogóle zadowolenia podniósł. Dobra, zostawisz tutaj tych 9. Udamy się teraz do Dołwczesta, gdzie ewentualnie będziemy się lastendowo bronić przed nadchodzącą armią. To też są jakieś mobiki, ale po prostu nas zalewają tą masą. Wy nie powinniście walczyć gdzieś tutaj z tymi Saksonami, z tymi Anglolami z południa, z tym wszystkim. Czuję się najeżdżany, fokusowany, zalany eventami, które doprowadzają nas do upadku. Zamieszki. A było stosować doktrynę Rudego i zakładać rapujące łańcuchy na lokalnych mieszkańców, nawet naszych, którzy się buntują. Minus 1000. Dobra, bo tutaj tego generała przerzuciłem. Przynajmniej nasza stolica nie będzie aż tak bardzo plądrowana. Kurde, ale mamy poniszczone budynki, ale prawie wychodzimy na plus. No możemy teraz zrobić tak, albo rozciągamy tą naszą armię i szukamy taniego utrzymania, bo tutaj na przykład jest forciszcze. Albo ładujemy co się da, idziemy zdobyć Andreid, złupimy. To za niedługo powinno się pokryć ze złupieniem Cery Guind. Gdzie też powinniśmy troszeczkę szekla odciągnąć i może nawet będziemy przez chwilę na plus, co oczywiście pochłoną naprawy. Nie wiem co z tą osadą zrobić, bo ona nam się prawdopodobnie zbuntuje. Oni są niezadowoleni z powodu unrestu i religijnych niepokojów. No i za to nie poradzimy. Jak się zbuntują, trzeba będzie ich spacyfikować. Chyba że królem byśmy, ale jak król wyjdzie, dobra, jest plus 135. Jakbyśmy tu zostawili jeden oddział garnizonowy, jest 50.
Dobra, jest git, jest 70. Wróćmy naszym królem tu. 51. Nie, oni po prostu muszą się zbuntować. Mam nadzieję tylko, że to nie będzie jakaś gigantyczna armia, że ją na szybko potem pokonamy i tych mieszkańców w doktrynie Rudego sprzedamy. Wy w tym czasie podróżujecie na zachód. Ty dołączysz do niego. No i wodzu również idzie na zachód z tymi naszymi resztkami desantujących się sił. No nie wiem, czy tak powinna wyglądać ta kampania. Możemy jeszcze spróbować sprzedawać te osady, bo i tak ich nie będziemy rozwijać. Szczerze, to ja bym ją sprzedał tym Kornwalijczykom. Tylko muszę znaleźć jakąś osadę. To są drogi? O kurde, jakie oni siły mają. To jest droga, więc gdzieś tutaj powinniśmy znaleźć osadę. No chyba, że problem już był na początku i po prostu ustawienie bardzo wysokiego poziomu trudności i psuje balans rozgrywki. Tak drastycznie. Może tak być. Także co, skipujemy turę? Informacje o jakiejś świętej Brygidzie. No super, mnie by interesowały święte szekle, albo jakbyśmy tą świętą Brygidę, nie wiem, na jakimś ryneczku sprzedali, skoro święta to ważna postać. Więc dużą liczbę szekli można by za nią dostać. Ale jakaś prowincja się nawraca? 458. Znowu wieści z Rzymu. Słuchajcie, Rzym to przeszłość. Przyszłość należy do upadających Jutów. Kolejny raz Wandalowie zostali pokonani. Wizygoci i Burgundowie, o proszę bardzo. Może być to punkt zwrotny w epoce upadku Rzymu. No, spoiler, nie będzie. Kolejne zamieszki. O, w Chichester. Nie, to Chichester trzeba sprzedać, koniecznie. Łupimy, plądrujemy, niszczymy budynki i tego. I sprzedajemy. Fajnie, że relacje się poprawiają, że walczymy z wspólnym wrogiem. Ile to się będzie bronić? 8 tur. Ja pierdzielę. Mamy już tak samą armię, że może do nas po prostu wyjdą. Holy Kaiza. Czy te floty coś... Ło, ta flota. Flota z tego, Roma jedynki. Łokręty. To są tiremy, quiremy. Pięknie to wygląda. Te okręty są puste. O! Saksoni się na okręty zatentegowali. Płyną gdzieś. Wola Boga. Oni płyną. Oni płyną. Dobra, proszę państwa. To jest Chichester. Zobaczmy, co to jest. Nasz sojuszniczy ten. A może sojusznikom sprzedamy to? Witaj, Galu. Zniszczymy, co się da w tej osadzie i ją po prostu sprzedamy, bo ona się nam zbuntuje. Nie jesteśmy w stanie tego utrzymać. 1330 szekla, na przykład za jakiś budyneczek. Poniszczymy wszystko. Wszystko zniszczymy. Wszystko. Dosłownie wszystko. Dosłownie wszystko. Wszystko zniszczę. Wiem, że być może tego nigdy nie odbudujemy, bo to jeszcze były za czasów Rzymian budowane, przez wieki Rzymianie tutaj inwestowali. No my przyszliśmy, zrównaliśmy to z ziemią, no ale jest jak jest. I teraz to Chichester. Słuchaj mordo, ja bym ci sprzedał. Give region. Nie, to my ci damy region. Kurde, ile oni prowincji mają. Damy tobie Chichester. Słuchaj. 10 000 za Chichester. Demanding. 5 000. Zbalansowana. No zobaczmy, jeżeli chce tą ofertę i go stać, to może kontrpropozycję machnie, no ale gdzieś za 1000 szekli to się chyba nie opłaca sprzedawać. Ledwo odrzucony, no to teraz go już nie sprzedamy. Dobra, idź tą drogą. Gdzie tu jest jakaś osada? Oho, kolejne jakieś frakcje Kornwali znaleźliśmy. Tu jest port. No tu nic nie ma! Tu wszyscy wymarli! Wszyscy się wynieśli, do Rzymu uciekli. No zaraz jest ryzyko, że nam ta osada się zbuntuje. Dobra, ale mamy trochę przyrostu gotówki za niszczenie nam budynków z osady, która prawdopodobnie i tak zostanie stracona, tylko żebyście... Macie najniższe podatki? Najniższe podatki. No nic, to co? Skipujemy turę.
No i niestety, osada nam się zbuntowała. To cóż, będziemy można jeszcze raz splądrować. Nie, dobra, może trzeba było nawet za 1000 sprzedać, jak i to tak czy siak było ryzyko się zbuntowania. A może Sasi to po prostu zajmą? Kurde, jakie Sasi mają armię. Co ty gadasz? Oho, bitwa. Nasze 4 jednostki kontra ten romańsko-brytyjski Motłoch. Czy my w ogóle mamy szansę to wygrać? Zostawić na pewno sprzęt, musimy się cofnąć. Fajnie jakby zaszarżował tą kawalerię, ale tego kawaleria to jest kawaleria miotająca, wyposażona w oszczepy, w sensie ten jego wódz w postaci kawalerii. Dobrze jakbyśmy go szybko ubili i złapali, no ale jeżeli będzie kajtował i trzymał się na odległość i z dystansu walił, no to nie pozbędziemy się szybko tego wodza, a to oznacza, że szybko nie zbijemy im moralek. Wejdźcie sobie w mur włóczni, spróbujemy zrobić tak, żebyście po prostu wystali jak najdłużej. Piękny mur włóczni, nie wiem co to ma być. Żebyście wystali jak najdłużej i trzymali siły. Za wami ustawimy naszych oszczepników, też w sumie włóczników w luźnej formacji. Oho, jedzie generałem. Świetnie. Jak tylko możecie zarzucić go oszczepami, wyużycie tego Battle Cry'a. Dobra. No, może jakaś salwa oszczepów? Cię powali? Ich jest 17. No tak bym powiedział, że... Niewiele im robicie. Te oszczepy powinny zmasakrować te konie. Póki co to ci konni oszczepnicy masakrują naszych. Chociaż jakbyś teraz zaszarżował, no chodź bliżej. Kam tu zajączek, kam tu zajączek. Spokojnie panowie, wystać, wytrzymać. Wytrzymać. Dobra, zaszarżuj teraz generałem, wy na flankę. Dobrze, tutaj ta salwa poleciała. Zróbmy tak, że na razie lwią część jego armii będziemy trzymać za pomocą tych włóczników, a spróbujemy likwidować wrogie jednostki na flankach, ale tutaj też ładnie flankuje. Co to są? Lekka piechota. Dobra, weź w nich zaszarżuj. Powinniście ich zmasakrować. Obróć się teraz z tej strony. Dobra, i nasz generał, czy on walczy z lekką piechotą? Czemu lekka jego piechota wygrywa z naszym ciężko zbrojnym generałem? Co to w ogóle ma być? Jak to pewna porażka? Okej, oderwaliśmy toporników, złamaliśmy jeden oddział. Dobrze, dobrze, dobrze. Poślij generała teraz do pomocy tu. Ci zostali z tyłu. Spróbuj, tymi topornikami musimy czarować. Kurde, jakbyśmy tymi topornikami... Nie, spokojnie, małymi kroczkami, małymi kroczkami. Obiegnij ich. Ci topornicy to jest w ogóle jakieś gigaczady. Obiegnij z tej strony. Co prawda ten oddział pewnie wróci, bo wódz ich zmobilizuje. Biegnij z tej strony. Spokojnie, trzymać linię. Obiec. Kurde, jeden z tych naszych gigaczadów toporników padł i ci zaczęli ich w końcu ścigać. Teraz biegnijcie w nich, bo może ich złamiemy, a jak nie to zadamy duże straty. Tylko szarża, panowie, szarża! Uderzać! Dobrze, dobrze. Padają mnie niczym zające na polowaniu. Tegom chciał. Kurde, ale nie spanikowali. O, a ci już wrócili niestety. No, jak tą bitwę uda się jakimś cudem wygrać, to będzie niesamowicie wielki sukces. Jak jeszcze wódz przeżyje, to już w ogóle. Dobrze, kolejna szarża na plecy. Kurde, ale nie złamaliście ich. No czemu ci buntownicy mają takie moralki? No porąbane. O, złamaliście ich, świetnie. To w takim razie tych 4 zostało, git. Wy jeszcze macie oszczepy? Macie jeszcze oszczepy. Chodźcie tutaj na flankę. I wodzu też niech biegnie. Tutaj zostanie 30 spearmenów, cała jego jazda, której zaraz pewnie oszczepy się skończą i 2 oddziały łuczników. Dobra, pysznie. Oho, chyba oszczepy się skończyły, bo zaczął szarżować po naszych tych. Dobra, niech on zaszarżuje. Najwyżej stracimy tych naszych... Chociaż wy jesteście też włócznikami, nie? To możecie rzucić oszczepy i potem walczyć z tą kawalerią. A my mu całą piechotę do walki z warcią wybijemy. Znowu tym naszym elitarnym oddziałem flankujemy. Pyk, 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 pyk. Okej, rzucić tu oszczepem. A, skończyło wam się te. Dobra, biegnij tu. I ty z tej strony domykacie. A nasi włócznicy w muru tarcz cały czas stoją i trzymają centrum bitwy. Niewielkiej, ale mimo wszystko trzymają. No, panowie? To nie była najlepsza szarża, jaką widziałem.
Jakim toporem tam przywalił w tego koniucha. Co? Dobrze. Padają te koniuchy. Tegom chciał. Dobra, połowa naszych sił. Mniej będzie... Oho, czekaj, bo łucznikom się z wroga skończyły strzały i nas szarżują. Nie! Kolejny oddział. A bo my w ogóle walczyli o Winchester. Przyszłą stolicę Wessexu. Duża osada. Pokojowa okupacja. Plądrowańsko. Albo sprzedaż taniej siły roboczej. Doktryna Rudego. Szczerze, to dużo nam po bitwie wróciło. Co prawda i tak większość straciliśmy, przynajmniej ten oddział przeżył, chociaż i tak prawie połowę tego oddziału padło. Ale git, chodziło o to, że głównie żeby zarobić, ta armia i tak jest do wytracenia. A 7200 powoduje, że jesteśmy na plus z szeklami. Dobra, zgadzamy się oczywiście na mariaż. Winchester zostaje złupione. Co to tutaj za zgromadzenie? Aha, bo tutaj był nasz garnizon. Dobra, osoby zostały sprzedane, raport z końca tury 400, mariaż i jesteśmy na plus 200 szekla, nic nie budujemy, nic nie rekrutujemy. No dobrze, Winchester zdobyte i teraz tak, tutaj mamy już Kornwalskie Królestwo, tu są Anglosasi i to jest ta jedna osada, która nam się zbuntowała po tym, jak żeśmy wszystko wyeliminowali. Także zrobimy tak. No Winchester byłoby dobrze sprzedać. To jest ta druga frakcja w Cornwalli, tak? Słuchaj, prawa handlowe zacznijmy od tego. Dobra. Macie trochę szekli. Zaczniemy od sprzedaży informacji o mapie za 800. Powinni się zgodzić. Mamy wspólnych sojuszników, wspólnych wrogów. A wy z Saksonami walczycie. Dobra, zaakceptowali. Słuchaj, chciałbyś kupić bardzo ważny region o nazwie Winchester. Nie burzę tam na razie żadnych budowli, bo może dzięki temu więcej zapłacą. Może tam nie chcieli dać tych 5000, bo wszystko zniszczyliśmy, a AI bot przelicza po budynkach też, jaka ta osada generuje dochody, a nie tylko z jego potencjału. No Winchester, no to wiecie, no gdyby nie to, że mamy kryzysową sytuację, to bym chciał to mieć dla siebie. Za 10 000 Winchester. Rejected. I to strong rejected. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Winchester. Pojedyncza płatność. Ty, a może w trybucie? Poczekaj, może trybut lepiej zadziała. Trybut. Powiedzmy 2000 srebra przez 5 tur. No to będzie 10 000. Może teraz się zgodzą. Nie jest zainteresowany. Oj. No dobra, co my tutaj mamy? A tutaj mamy, proszę ja was, koniec drogi! I tu są rebelianci. Poczekaj, to jednak ta osada, ta droga tutaj, to musiał być nie port, a prowincja. Gdzie to było? Tu? Tutaj to skręcało. Tu musi być do osady, bo to niemożliwe. Stąd przyszliśmy, tam się kończy droga, no to tutaj musi być portowa osada. Kurde, no dobra, to jedną turę tutaj posiedzimy, w tym Winchester. Chodź tą armię schowaj. Chłopców w krzakach siedzi sra. Mamy 4900 szekla, rozumiesz? Pieniążek, szekielki, kochane. Naprawmy to, co uszkodzili. Rzezimieszki rebelianty. Po naprawie już wszystko. Zostało 3000. Za 7 tur ta osada zostanie zdobyta. I znowu doprowadzimy do plądrowańska. No, musimy chyba... Lutersi. Nie wiem, czy stawiać budynki do zadowolenia, czy do szekli. Albo do armii, żeby jakiekolwiek jednostki wystawiać, ale jak nie będziemy mieli szekli, nic nie będziemy mogli wystawiać. Market level 3. Czy my coś handlujemy? Kolejny poziom farm. Tylko, że to wpłynie negatywnie na zadowolenie tych innych kultur. Ile tu mamy innej kultury? 13, a nie, to są jakieś resztki, rozumiesz, do tych wszystkich, rozumiesz, sprzedamy na tym ryneczku. Dobra, buduj, 2 tury za 2000, brzmi jak opłacalny plan. Teraz tak, tu moglibyśmy podnieść zadowolenie o 5%, tutaj też o 5%, dobra, 1000 za jedną turę, 266 szekla w następnej turze, no nie brzmi to dobrze. Ale ciężko, nie chcą kupować osad i do takich osad, które myślałem, że z pocałowaniem rąki wezmą za to, że je zdobyliśmy z potencjałem osady. Dyplomata, questów mamy tylko na wzmocnienie regionu. Regionu, który w sumie straciliśmy, nie? Bo to była ta osada.
Ta, to była ta osada. Dobra, skipnij turę. Co ci Anglo-Sasi robią? Właściwie Sasi. Co wy tu robicie? 459 naszej ery. Nie wiem, gdzieś w Galii zawieszenie broni, natomiast cesarz Leo, to jest ten następca Marcina we wschodnim Rzymie, podporządkował Gotów, plemiona gockie, biorąc ich zakładników. No dobrze. Nowa misja. Wzmocnij region. Nie ma czym i nie będzie. Kolejne zamieszki. Cóż, jest jak jest. Raport budowlany, dużo się naprawiło, więc może szekielki pójdą w górę. Pójdą w górę. Dobrze, pysznie. Nie wiem, czy tego też może nie sprzedać Sasom? Kurde, z Sasami to moglibyśmy myśleć o sojuszu, tylko że oni tutaj walczą z tymi frakcjami kornwalijskimi. Dobra, tu musi być jakaś osada. No i mamy osadę. I to dużą osadę. Dawną rzymską osadę z trzeciopoziomowym, potężnym murem, chociaż to nie wygląda jak rzymski mur. 4700 populacji. Dużo taniej siły roboczej. Doktryna Rudego by była zadowolona, nakarmiona. Słuchaj, ale my tu przyszli w ramach... A, to są w ogóle nasi sojusznicy, właśnie. Słuchaj, mordo, ja bym ci osadę sprzedał. Co prawda wy jesteście niby biedni. Kurde, taki Medieval 3 byśmy zażądali od nich nawrócenia się. Słuchaj, Winchester. Ja ci mówię, to jest dobra transakcja. W regularnym trybucie, powiedzmy 1000 co turę przez 7 tur. Co ty na to? Jest 7000. Proszę. Proszę, zgódź się. Jeszcze military access dorzucę do tego. Balans, a teraz jest dalej z balans. Może ich po prostu nie stać na to. Poczekaj, a machnę aż niedorzeczną ofertę. Masz Winchesta. Pojedyncza płatność. Jeżeli nie dadzą od ręki 5k, to znaczy, że oni by chcieli, ale po prostu ich nie stać. Dobra, ich po prostu nie stać. Możemy zajrzeć na wykresik i zobaczyć, kto ma tutaj szekle. Że ja nie znam tych herbów. Poczekaj. Moglibyśmy... Widzę, że Sasi to też bankruci. Ktokolwiek ma tu frakcję, szekle, no ktoś ma te szekle. Tylko teraz weź znajdź komu i jak to sprzedać. Południowa Anglia, ile ma szekli? Dobra, idziemy do południowej Anglii. Tam coś chyba skrypty nie działają. Dobra, to tyle co my pogadamy. Wy was po prostu nie stać na to. Ale widzę, że armię gigantyczne utrzymujecie. No tak to jest, jak gra się na bardzo wysokim poziomie trudności, bo spami tymi armiami. Tutaj podrzuć, bo tych 18 gdzieś tam się walało. Za 6 tur zdobędziemy kolejną osadę, to już byśmy chcieli dla siebie zatrzymać. Wybuchła ta wojna między Sasami a Powis? Nie wybuchła, nie? Gdzieś te armie tutaj przerzucali, ale ich ostatecznie nie zaatakowali. Niestety. Tylko teraz nie wiem, czy południowi Angliowie... Ty! Patrz to! Tak, wiem, że zamieszki. Nasi sojusznicy z Damnetu idą w kierunku Powis. Przeszli przez nasze ziemię. Myślałem, że oni będą chcieli Winchester zaatakować. Już jestem spaczony, jeżeli chodzi o zachowanie botów na tym mediewalu, na wysokim poziomie trudności. Myślałem, że nas też zdradzą. Idziemy do południowych Anglów. Raport sezonowy, nowy ten. Raport budowlany. No, 2153 szekielków. Okej, fajnie to wygląda. Tu mamy jakiś niedźwiedzio-koszulkowców. Ale mocarne. 400 i takie statystyki? Fiu. Dalej nie mamy kapłana. No i tu mamy niekończące się zamieszki. No nie wiem, no to był błąd. Patrzcie, raz nie zastosowałeś doktryny Rudego. No i się będą non-stop buntować. Dobra, zrekrutuję wam jeden oddział. Naprawię wszystko. A i chciałem wrócić i zdobyć to duże miasteczko, jeszcze raz je złupić i spróbować znowu sprzedać, ale niestety Sasi je ostatecznie zajęli. Tutaj fort możemy przytulić. Te forty chyba są stałe. Zobaczymy też, gdzie ta armia idzie. Skipniemy turę. Powoli nasza dynastia się rozszerza. Nice. 885 szekla. Jacie, my pieniądze mamy. Nowy członek rodziny. Pysznie.
Gdzieś ta armia zniknęła. Moglibyśmy ewentualnie spróbować ciebie przetransportować tutaj na wschód, przejdziesz przez ziemię Sasów, mam nadzieję, że się nie obrażą. Bo tutaj chyba już nic do plądrowania na razie nie ma. Wszystkie darmowe rebelianckie osady, że tak powiem, zbuntowane. Niezależnych gubernatorów postrzymskich. O, wieżyczkę macie, burżuje. Zostały zajęte. Przekradaj się krzaczkami, niestety tu płynie rzeka, więc musimy... Oj, tu nie ma przejścia? No tędy nie przejdziemy, bo to są posiadłości Sasów. Tu musimy iść górą. A tu już blisko jest powis. Raport budowlany, dobra. No i się zrekrutowała jedna jednostka, która jest darmowa jako garnizon. Naprawmy te, no i się na razie rebelie uspokoiły. Ale wyciągnę tych 7, to nie, to bunt. Dobra, oni gdzieś tutaj do lasu wrócili. Cały czas gromadzą się, no tutaj w sumie mają zamek, ta? Do fortu wrócili z powrotem. Mariaż, relacje, wojna powiedziana. Goddin z Fortitu. Nie mam pojęcia. Podążaj do południowych Anglów. Ty się wycofujesz, Winchester na sprzedaż i za 4 tury padnie a właśnie ta osada. Ty, może my powinniśmy zawiązać umowę handlową z Rzymem. Byśmy im tają siłę roboczą eksportowali z Wysp Brytyjskich. Co wy na to? Musielibyśmy dyplomatę załadować na okręt i przerzucić. Jak skończy zawieszenie broni Dalriatia, to gdzieś w Irlandii walczą, tak bym podejrzewał. Raport sezonowy. Patrzę, czy gdzieś jakaś armia na horyzoncie się nie pojawia. Oho, Herlinda zmarzła. Raport rekrutacyjny, przetrenowany. Raport budowlany. Świetnie. No i powoli ta osada zaczyna się prostować. 200. Dziś też w międzyczasie na niskich podatkach rośnie ekonomia. Podążaj dalej, przejść tutaj przez... jak się spodziewałem, ale to przejdziesz tędy. Pyk. I gdzieś tutaj, tu są najbliższe ziemie południowych Anglów. 2 tury i może opniemy Winchestera za dobrą cenę. A póki co to on sobie zarabia, co prawda z każdą turą coraz większe niezadowolenie tu jest. Możemy zmniejszyć podatki jeszcze, bo się naprawia populacja i nie nawracamy. Ty się przekradaj krzaczkami, ostrożnie. W ogóle ładny... Oj, Saksoni się obrazili, bo po ich ziemiach podróżujemy, no trudno. Ładny wygląd lasów na mapie kampanii w Medievalu, nie widziałem jeszcze takiego ładnego. Taki bardzo klimatyczny. Takie dzikie, takie pierwotne. Dobra, i tu jest... Czy to jest ta sama prowincja? To jest Rit Engil? Tak, to jest jedna prowincja. Bo oni z tego zamku wyłażą non-stop. I po tych lasach się kręcą. Tylko że oni właśnie po tych lasach gdzieś się kręcą tymi armiami. Nie wiem, czy oni na rebeliantów polują. Z tego powys. Ale jakbyśmy to zajęli, to prawdopodobnie byśmy już tylko graniczyli z Sasami na tym półwyspiu. W sensie na południe od Tamizy. Chyba, że tu jest przejście? Bo tu jest przejście. Okej. No dobra, ale dobrze jakbyś przeszedł, na razie w krzaczki wszedł. Ciekawy też patent, że jest bardzo dużo nieprzechodnich rzek jako naturalne przeszkody i trzeba dobrze planować swoją kampanię, że niby całymi armiami nie możesz przechodzić. Patrzcie, tu jest jakaś rzeka, dopływ Tamizy, nie mam pojęcia jak się nazywa, i że możesz przejść tutaj koło jednego fortu i tutaj masz drugie przejście koło siedzib Sasów, a tak tutaj nie przejdziesz. Ciekawe. Dobra, 3 tury do zdobycia tego. W naszej stolicy zbudujemy drogi. Bardzo powolne, znaczy bardzo szybkie i ograniczone tury, ale niesamowicie wymagająca kampania. Skipniemy turę. Inwazja Burgundów. Nieszczęście, disaster nawiedził Galię i Nadrenię. Inwazja Burgundów z południa, prowadzona przez króla Gundweta, jego brata Cipcicia. Kurde, bo jest ta frakcja Rzymu w Galii i nimi da się grać. Jak ja sobie sprawdzałem, to oni w ogóle zaczynają od tej bitwy z Attylą. Normalnie wchodzisz na kampanię rzymską w tej Galii i pierwsze co masz, to cię rzuca od razu na bitwę. Śmieszne to jest. I tutaj widzę, że mają kolejny disaster, bo po śmierci tego cesarza Marionusa traktaty z tymi Burgundami wygasły, przynajmniej oni tak uznali, że skoro cesarz Rzymu nie żyje, no to po co dotrzymywać umów? I ich najechali, tam jakiś kolejny disaster się odpalił, masakra. 461 naszej ery.
papież Leo z Mars. Cesarz Majorian. A to jest cesarz Majorian, okej, dobra. Sorry, ale no i ekspertem z tych wieków ciemnych i upadku Rzymu nie jestem i to jest przeze mnie najbardziej pogardzany okres, bo nie ma nic bardziej przygnębiającego niż upadek Rzymu przez tych przebrzydłych barbarzyńców. Pojmany cesarz został torturowany, poniżony i ostatecznie ścięty, proszę bardzo, przez barbarzyńskiego dowódcę. A Wandalowie nadal najeżdżają Sycylię, Italię. No masakra, no. I pytacie się, dlaczego Zając nie gra Atylli. No przecież od grania w Attylę depresję idzie dostać. Wszystko tam upada. No dobra, ale to dalej są wieści z Rzymu. Ja bym chciał otrzymać wieści, że jakaś kolejna fala migracji YouTube do nas się zbliża. I mamy Dumnetowie walczą z Powis. Doskonała wiadomość. Czekaj, Dumnetowie to nasi sojusznicy, tak? Tak. Walczą z Powis, czyli ta armia faktycznie szła na Powis, żeby nas wspomóc w walce. Szkoda, że nie wiemy, gdzie oni walczyli. O, bardzo dobre relacje z nimi. Szukaj drogi do Anglów. Dobra, gdzieś tu zaraz zaczną się bagna, na których żyją Anglowie. Dobra, wszystko się zgadza. Za 2 tury padnie to osada. 1400 szekla. Możemy jakieś nawet skromne budynki stawiać. Proszę bardzo, dochód 100. Minus 5 do zadowolenia, ale 10 do prawa, więc będzie plus 5. Jedna tura. Gdzieś tam powoli się ogarnia. A ty, dobrze, jakbyś przekradł się krzaczkami. Ty! Niebronione! Możemy tam podejść chciwie i złupić Londyn. Próbujemy? Ej, chciwie? Co złego może się stać? Wiecie, że jak staniecie na wieżyczce, to powinna wam podświetlić, znaczy wroga wieżyczka powinna wam podświetlić teren i dzięki temu sprawdziliśmy, że nic dookoła nie ma w teorii. Tylko, że musimy to prawdopodobnie szturmować instant w następnej turze. 500 populacji. Populacja spada, wiemy jak temu zaradzić. Tylko, że ja bym tą chciał osadę dla siebie w przyszłości. Ale na teraz ją chyba sprzedamy. Oczywiście, że ją zdobędziemy. Możliwości, proszę Państwa, możliwości. Ależ my mamy towaru na sprzedaż. Nie dość, że tanią siłę roboczą sprzedajemy, to jeszcze osady. Duch Rudego się kurwa odezwał. W ogóle my powinniśmy mieć taki roleplayową frakcję, że my siedzimy na tym swoim kęckim półwyspie, na swoim cyplu i tylko latamy po całej wybrzeżu, plądrując osady, zdobywając tanią siłę roboczą na sprzedaż, zdobywając osady, sprzedając potem je, komu dadzą najwięcej. Powinniśmy takie licytacje, mieć mechanikę licytacji, że wystawiamy na przykład Winchester na sprzedaż i poszczególne frakcje botów licytują, przybijają się 200 po raz pierwszy, kto usłyszy 250 po raz drugi i rozumiesz, to wchodzi i my to sprzedajemy i mamy taką mechaniczkę. Wow, Medieval 3 by oddał. No. I potem to sprzedajemy, idziemy inną osadę plądrować i na przykład za 20 tur znowu wracamy. I tym razem komu to sprzedaliśmy, plądrujemy i sprzedajemy komuś innemu. Przecież to piękne by było. Misja nieudana, no trudno, jest jak jest. Nowy członek rodziny. Raport budowlany. No powoli gdzieś tam ekonomicznie lecimy i coraz więcej wojen. Dobrze. To, że Dumnet walczy z Powis, to my już turę temu wiedzieliśmy. Dobra, mamy szturm na Londyn. To są spearmeni. Kurde, jakie to ma porąbane statystyki wszystko. 6 do 5. Mamy 2 jednostki szturmowe i takie posiłki. Ile ty drabin zbudowałeś? Masz 2 drabiny. Moglibyśmy najemników wziąć, ale nie za bardzo chcę. Za jedną turę padnie to, więc tutaj też pewnie bitwę będziemy toczyć. Dobra, proszę Państwa. W tym momencie podziękuję Wam za uwagę. Jutro stoczymy sobie bitwę o Londyn i prawdopodobnie kolejną osadę. I nasz dyplomata za niedługo dojdzie do anglosasków, proszę bardzo. Ale łapek w górę, soczysty komentarz, dziękuję za uwagę, trzymajcie się do następnego. Cześć, cześć.